I'm always at home, waiting for the snow that's never gonna come. Are you home? Are you feeling low? Is this what we've become? I've tried to made it all okay. Wyszedł nowy album Billie wczoraj. Podjechałam właśnie na mini samochodową, ponieważ mój samochód muszę umyć, muszę go odkurzyć, muszę umyć tu wszystko w środku. Wydaje mi się, że za jakąś godzinę będę musiała ruszyć na hike. Idziemy na dosyć fajny hike, gdzieś jeszcze nigdy nie byłam. Później plan jest taki, że moja mama z tego hajku pojedzie razem ze mną i zatrzyma się u mnie na noc i w niedzielę pójdziemy na targ farmerów i pokażę jej Los Angeles i Hollywood i tam, gdzie ja mieszkam, więc się cieszę. I've tried telling you, but you only ever say forgiveness will come to you one day. Let your ankles sleep under your folded sheets. Leave the nasty things you keep for the dogs to eat. And Jesteśmy na Switzer Trail, something. Strikes 5 and it's dark out again. I'd rather feel alive again. I'd rather be kind to myself. I'd rather be kind to myself. James Von Hall. Jimmy Quat. The 2024 commencement ceremony for the College of Engineering and Computer Science is now concluded. Glass shakes, then it's quiet again. This phone is blaring into my Jesteśmy w Santa Monica z rodziną. LA. lights on inside, don't have that glow. I think I need that glow.
de Pros. Włoski fondant. Robimy test. Weronika mi przywiozła z Paris. Lola. Moje ulubione to były petitki libisy. Polskie. Są cytrynowe. Najlepsze ciastka ever. Wow. Że będą tak dobre. Jest tak delikatne. Wow, więc paczka ci starczy już. Wow. If I let them outside, they'd be dead. Wychodzimy na imprezę do Tenants of the Trees. If I let them outside. This happened to me like a week ago. Rock on. Oh, let's. Woo! Dzień dobry. Właśnie jest 10 rano. Wczoraj wróciłyśmy do domu o 2 w nocy. I zgadnijcie, kogo spotkałyśmy. Przyjechałyśmy tam o 10. Myślałam, że klub się otwiera o 9, ale nie. I byłyśmy dosłownie pierwszymi osobami tam. Jeszcze parę innych, ale byłyśmy pierwsze. Usiadłyśmy sobie tam na kanapach, zaczęłam rozmawiać z Eriką i tak dalej. Gadałyśmy i nagle ludzie się zaczęli zbierać i tak dalej. Nam zależało najbardziej na tańczeniu. Po to tam pojechałyśmy. Jakby nic nie piłyśmy, chciałyśmy tylko sobie potańczyć fajnie. Tam jest zawsze super muzyka. Ludzie za bardzo nie tańczyli. Muzyka leciała taka nie do tańczenia, ale powoli się zbierali, okej, nieważne. I nagle ludzie zaczęli tańczyć, ale dosłownie my byliśmy pierwszy na parkiecie i tańczymy i nagle taka grupa obok nas tańczy tak mega śmiesznie, tak wiecie, tak i wiecie, i tam się śmiejemy i ja nagle patrzę i rozpoznaję tego Owena, przyjaciela od Emmy i mam takie okej. I nagle patrzę i Emma tam stoi i tańczy. I później patrzę jeszcze dalej, Emma Chamberlain, wydaje mi się, że każdy wie. I w ogóle była taka ubrana cała na ciemno, miała taką czerwoną torebkę, ale ciemne włosy i takie mega idealne, były takie idealnie proste. I tam tańczyła i nagle patrzę i obok niej też stał Peter McPolland. I ostatnio widziałam tam oczywiście na TikToku, że są jakieś rumors, że oni są razem, czy że randkują, czy nie wiem, cokolwiek. XOXO Gossip Girl z LA, Sara, mogę wam potwierdzić, że Emma Chamberlain, no raczej to jest jej chłopak, bo wątpię, żeby chodzili razem gdzieś, wątpię, żeby się przyjaźnili. Chociaż może się przyjaźnią. Przyjaźń pomiędzy kobietą a mężczyzną może istnieje. Nie wiem. I dosyć długo jakby tańczyliśmy wszyscy jakby obok siebie. Oni byli mega zabawni, tam zaczęły lecieć różne hity i później ona wyszła, tam jest takie miejsce, że na zewnątrz wszyscy idą, palą i tak dalej, więc ona tam była i dosłownie bardzo dużo osób z tego parkietu też się tam przyniosło. Jakby czułyśmy, że ludzie, wiecie, chodzą za nią, ale ona była dosyć taka incognito i później jakby my nie szłyśmy, tylko tańczyłyśmy i później widziałyśmy, że przyciskają się przez tłum i po prostu wyszli, jak impreza dopiero się tak naprawdę zaczynała. Dopiero później było tyle ludzi i było tak super. Więc taka była wczorajsza noc i najlepsze jest to, że nie planowałyśmy wychodzić. Ja miałam spotkać się z inną koleżanką, ale koleżanka poszła na randkę, więc miałam takie okej. Do rodziny nie jechałam ani w czwartek, ani w piątek, bo byłam całkiem zmęczona i nie chciało mi się też jechać, bo dosłownie jedzie się do mojego brata ode mnie 2 godziny, prawie 2 godziny w korkach i miałam takie... To jest czasami ponad moje siły. Jeszcze zwłaszcza, że mam, wiecie, swoją pracę, swoje jakieś rzeczy do szkoły kończę, więc te 2 dni tak odpoczęłam. Robię jakieś takie rzeczy, wiecie, żyję po prostu moim życiem. Na terapii też miałam dosyć, jakby jest to też, nie chcę za dużo mówić, bo wydaje mi się, że jest taki temat bardzo prywatny i nie chcę nikomu
sprawiać przykrości, mówiąc o rodzinnych jakichś sprawach, bo wiadomo, że to nie dotyczy tylko mnie, ale jest dużo jakichś takich rzeczy, które mnie bardzo, bardzo bolą. Myślę, że też musiałam to tak wszystko przeprocesować i dalej jest dużo rzeczy, które mnie boli, nad którymi nie mam kontroli. Myślę, że właśnie ten czas, gdzie rodzina jest u mnie, to jest też takie duże zderzenie z rzeczywistością i jest to dla mnie trudny czas. Staram się, daję tyle z siebie, ile mogę. I tak, teraz właśnie jadę blisko lotniska, pożegnać się z moją mamą, bo moja mama dzisiaj wraca, była na tydzień. Jadę się pożegnać i biorę moją siostrę do siebie na parę dni. Bardzo się cieszę. Mamy w planach, chcę jej pokazać całe Los Angeles. Cieszę się, że wreszcie będę mogła jakby jej pokazać wszystko to, co ja lubię. Wiecie, The Community Good, w Erwan już byłyśmy, jakby chcę ją zabrać na hike, na pilates na reformerach, jakby wszystkie te rzeczy, chcemy wyjść. Dzisiaj wyjdziemy na miasto, do West Hollywood. Chcę ją zabrać na taki, wiecie, typowy LA Experience, czyli iść do jakiegoś, wiecie, rooftop baru w hotelu, później iść do klubu. Myślę, że to będzie coś fajnego dla niej, do, wiecie, doświadczenia. Zaczęłam też być aktywna trochę bardziej na Instagramie. Zobaczymy, ile mi to zajmie, czy ile w tym wytrwam, ponieważ ja jestem trochę człowiek faza, że mam fazę, żeby być influencer i wiecie, dodaję na story, tworzę jakieś reelsy, tiktoki i mam takie momenty, gdzie bardzo chcę i mam takie I'm a content creator i się zabieram tak za to, a czasami mam takie, że cringe, no, to nie, ale wydaje mi się, że teraz jestem w takim momencie, że I love being cringe. Have fun with social media, it's not that deep, jakby have fun. Ja uwielbiam oglądać, jak ludzie dodają na Instastory to, co jedzą, gdzie są, śmieszne opisy, coś śmiesznego, jakby ja to lubię oglądać, jak ktoś jest taki, wiecie, też autentyczny, po prostu się pokazuje i ma takie wywalone, więc nie wiem, dlaczego ja tego nie robię, ponieważ nie wiem, nie mam na to wytłumaczenia. Możecie mi też napisać tutaj, co najbardziej lubicie oglądać na Instagramie i na TikToku. Na TikToka też bym chciała wrócić, ale jeszcze potrzebuję, po prostu brakuje mi czasu i energii, żeby robić to wszystko. Zwłaszcza jeżeli chodzi, wiecie, jak robię podcast, jak nagrywam vloga, to wiecie, jak nagrywam vloga tutaj, to później, właśnie z tygodnia, to później ciężko mi nagrać na TikToka vloga, ponieważ po prostu nie da się wtedy żyć normalnym życiem, tylko żyje się przez telefon, a mnie bardzo triggeruje to, jak ktoś robi zdjęcia, czy nagrywa wszystko i zamiast mieć ten real life experience, to robi wszystko pod kamerę. Myślę, że łatwo jak się tworzy content, to bardziej żyć pod kamerę, niż ty żyjesz, a kamera jest w tle, ale ta relacja to też się tak formuje przez cały czas i jakby się uczę. Wydaje mi się, że teraz ja żyję bardzo swoim życiem, a kamera jest gdzieś tam w tle, a wcześniej jak zaczynałam nagrywać, to ja żyłam pod kamerę. Mój cały dzień układałam pod vloga, czyli wiecie, okej, wstaję, robię to i to jest trochę jak scenariusz do filmu, ale wtedy jakby żyjesz pod film, to już nie jest prawdziwe życie, jakby to jest takie śmieszne. Myślę, że no, odkąd zaczęłam, wydaje mi się, że 3 lata już robię YouTube'a i bardzo się zmieniła moja relacja, jakby zupełnie inaczej. Teraz mam tak, że często zapominam nagrywać i mam takie, powinnam się bardziej starać, jakby, bo jestem tak za to jakby wdzięczna i nie biorę tego za coś takiego pewnego, ale też, wiecie, u każdego w życiu się tyle dzieje i jest tyle mental breakdowns i nie da się wszystkiego nagrywać, więc musi być taki balans. I najważniejsze to jest, żeby mieć fan z tego. Jak nie, to po prostu nie nagrywam. Jak mam tydzień, gdzie nie wiem, co się dzieje i byłyśmy kupić płyn do mycia, do prania. My boyfriend! Wróciłyśmy właśnie do mnie, do Hollywood i byliśmy w Targecie. Moja siostra kupiła sobie słodycze i dzisiaj wychodzimy na miasto i jestem całkiem zmęczona. Byliśmy w Pacific Palisades. Ja
You look so pretty. The lighting is beautiful. Erica, we should get a box of crumbled cookies and do a taste test with your sister this week. Czy to jest tak? Czy to są te, co Kylie jada teraz? Napisałeś jej, że ja chcę bardzo? My sister is so down. Yeah, it's Hollywood. Woo! Hollywood. Ich liebe LA. Kolejny dzień. Dzisiaj zabieram moją siostrę. Byliśmy w West Hollywood w Community Goods i była kolejka na... Ile stałyśmy? Może z pół godziny? Nie było najgorzej. Ja miałam pyszną matchę, jedzenie było wyprzedane, Weronika wzięła brownie. Musiałam jej pokazać Community Goods i cały ten experience. Później pochodziłyśmy po West Hollywood, tam gdzie Hailey pracuje, jej pokazałam. I tam są takie fajne różne sklepy. I teraz jesteśmy w Beverly Hills i idziemy pochodzić, pooglądać też domy. Tu są niezłe domy. Przyjdziemy się tu na spacer, a później możemy iść na Rodeo Drive. You look so cute. See? I know. Idziemy do meksykańskiej restauracji El Compadre. El Compadre. Idziemy z dziewczynami do El Compadre. Mamy for girls dinner party. Nie dinner party, po prostu idziemy na kolację. El Compadre, bo El Coyote, ten iconic, gdzie było Once Upon a Time in Hollywood, są piękne. I dzisiaj jest Memorial Day, jest poniedziałek, 27. Myślałam, że wczoraj widziałam w kalendarzu wczoraj, ale może mi się pomyliło i dzisiaj. I mam nowy top, który wczoraj kupiłam na Flea za $5 i pasuje mi pod torebkę. It's like...